Zobaczcie, jakie ciasto jest puchate. Patrzcie, jaką mam konsystencję. Ja daję mąkę pszenną. Zależy, ile chcecie zrobić sobie, ile farszu macie, ile pierogów. Z kilograma mąki przeważnie wychodzi lekko ponad 100 pierogów. Ja daję 3 szklanki mąki. Teraz zobaczcie, robię sobie tu taki otwór. Taki, żeby ta woda tu stała. Ja robię to ciasto w misce, bo nie chce mi się stolnicy wyciągać. Zobaczcie, zalewam szklanką wody. Ta woda musi być taka bardzo ciepła, żeby was palec nie parzyła. Jak dotkniecie, żeby była taka bardzo dobrze ciepła, bo wykładam drugą szklankę wody. To są szklanki, nie wiem, po 250 ml. Do tego dokładam 3 łyżki oleju. Koniecznie ten olej musi być. Teraz, zobaczcie, staram się to wszystko zamieszać, połączyć w jakiś sposób. Gdybyście robili to ręką, to cała ręka byłaby po prostu obklejona. I lepiej, jest taka zasada, że lepiej zrobić od razu rzadsze ciasto i dosypać mąki, niż za gęste ciasto i dolewać wody, bo ciasto wtedy wody nie przyjmie. To jest trochę jeszcze za rzadkie ciasto. Muszę dosypać jeszcze trochę mąki. Dosypię pół szklanki i będę zarabiał ręcznie. Stopniowo sobie to róbcie, żeby ciasto nie było po prostu za gęste, bo będzie takie twarde, no i niezbyt dobre, ale żeby nie było też po prostu takie rzadkie, żeby nie przyklejował się do ręki. Zobaczcie, już można zaraz wyrabiać. Zobaczcie, ciasto jest takie cieplutkie, ale jeszcze lepi się do ręki. Już się troszeczkę podsypać mąki. Teraz już tak na wzrokowo. Najlepiej robić to na stolnicy, ale w takim dużym pojemniku, jak ja mam tutaj, tak samo można. Zobaczcie, ja podsypuję trochę mąki jeszcze i teraz już ją zarabiam. To ciasto musi wchłonąć tą mąkę. Ciasto jest takie, jakbyście dotknęli, jest takie bardzo ciepłe. Zobaczcie, ręki już się praktycznie nie klei. I to ciasto trzeba trochę pozarabiać. Najważniejsze, ciepła woda, oliwa, żeby do ciasta i żeby ciasto nie było w żaden sposób za gęste. Pamiętajcie, zawsze lepiej dosypać, tak jak wam mówię, mąki, niż dolewać wody. Zobaczcie, one się tak lekko lepi do rąk, widzicie? Ale jest takie puchate. Teraz wyciągam z tej miski, podsypuję blat mąką. Czy to ciasto trzeba wyrobić? Jeśli czujecie, że dalej to ciasto się klei, to zbierajcie ze stołu tą mąkę.
Zobaczcie, jaka jest konsystencja tego ciasta. To ciasto jest przede wszystkim ciepłe, miękkie i pierogi będą się naprawdę fajnie zalepiały. Przecinam je na pół. Zobaczcie, jakie jest światło. I będę wałkował. Zobaczcie, jakie to jest aksamitne ciasto. Takie puchate. No, konsystencja bardzo fajna. Teraz zobaczcie, muszę podsypać mąką i je rozwałkować. Na grubość jakichś 2 mm. Zawsze wałkujcie tak od środka do zewnątrz. Takie ciasto przynam szklanką. Takie wychodzą placki. Do pierogów daję łyżeczkę farszu. Staram się nie ubrudzić tych brzegów tutaj, bo wtedy nie złapię. Jeśli lubicie tak gęsto napchane pierogi, to musicie dać więcej farszu. No tak jak tutaj. I starać się tak skleić, żeby nic nie podeszło tutaj pod ciasto. Zobaczcie, jaki ładny. Bardzo szybko to idzie. Kładźcie zawsze na posypanej desce mąką.